Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem przygotowałam dla Was 4 propozycje na pyszne, proste i szybkie do zrobienia zupy krem. Pamiętajcie, że w opisie każdego filmu na moim kanale znajdziecie listę składników, a także policzone makroskładniki oraz kaloryczność. A jeśli tego typu filmy się Wam podobają i chcecie ich więcej na moim kanale, to zachęcam do zostawienia po sobie subskrypcji, komentarza oraz łapki w górę pod filmem, aby mój kanał mógł się rozwijać i docierać do nowych osób. Moją pierwszą dzisiejszą propozycją będzie krem pomidorowy z buratą, grzankami oraz posiekaną bazylią. Ta wersja kremu będzie zrobiona na passacie pomidorowej z tego względu, że mamy zimę, no i niestety teraz pomidory są średnio smaczne, natomiast passata przez cały rok smakuje tak samo dobrze, więc w tym filmie będzie akurat taka wersja. Zaczynam od pokrojenia warzyw i tutaj kroję cebulę, marchewkę, pietruszkę, a czosnek przeciskam przez praskę. W garnku rozgrzewam oliwę z oliwek. Następnie, gdy się rozgrzeje, to podsmażam cebulę i smażę ją mniej więcej 3 minuty. Po tym czasie dodaję czosnek i smażę jeszcze około minutę. Następnie dodaję pokrojoną pietruszkę oraz marchewkę, zalewam bulionem warzywnym, dodaję również passatę pomidorową i całość mieszam. Zupę przyprawiam bazylią, pieprzem oraz papryką słodką. Pomijam sól, ponieważ bulion jest odpowiednio słony. Wszystko mieszam i gotuję do miękkości warzyw, czyli mniej więcej 15-20 minut. W międzyczasie, gdy zupa się gotuje, zabieram się za zrobienie grzanek i tutaj pieczywo kroję w kostkę. U mnie jest to akurat chleb pszenno-żytni. Grzanki umieszczam na papierze do pieczenia i piekę mniej więcej 5 do 7 minut w około 200 stopniach, grzanie góra-dół. Następnie siekam świeżą bazylię oraz kroję buratę. Ugotowaną zupę blenduję na krem, a następnie przelewam do miski. Na sam koniec dodaję pokrojoną wcześniej buratę, posiekaną bazylię, a także gotowe grzanki. I tak się prezentuje moja dzisiejsza pierwsza propozycja. Przepyszny pomidorowy krem, do tego kremowa burata, posiekana bazylia, a także chrupiące grzanki. Moim zdaniem jest to połączenie po prostu petarda i koniecznie musicie sobie spróbować tego kremu. Moją kolejną propozycją w dzisiejszym filmie będzie tym razem zupa mięsna i będzie to krem brokułowy z kurczakiem. Zaczynam od pokrojenia cebuli, pora, pietruszki, marchewki, a także ziemniaków. Filet z piersi kurczaka kroję w kostkę, a następnie przyprawiam go solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym, papryką słodką oraz bazylią. Brokuł rozdzielam na mniejsze różyczki. W garnku rozgrzewam oliwę z oliwek, a następnie, gdy się rozgrzeje, to podsmażam cebulę, pora oraz mięso. Podsmażam je około 4 minuty. Następnie dodaję marchewkę, pietruszkę, ziemniaki, brokuła i całość zalewam bulionem warzywnym. Przykrywam i gotuję do miękkości warzyw, czyli mniej więcej 15 do maksymalnie 20 minut. Gotową zupę blenduję na krem. Krem przelewam do miski i dodaję 1 łyżkę śmietanki 18. Gotowy krem sypię pestkami dyni, dodaję również troszeczkę grzanek, bo akurat mi zostało, no i do ozdoby dodałam również kiełki brokułu, bo akurat miałam w lodówce, ale jest to oczywiście opcjonalne.
I tak się prezentuje moja dzisiejsza druga propozycja w tym filmie. Powiem szczerze, że smakuje znacznie lepiej niż wygląda, no i jest to naprawdę świetny pomysł na przemycenie dużej ilości warzyw, dlatego bardzo zachęcam, abyście zrobili sobie ten krem. Kolejną moją propozycją w dzisiejszym filmie jest krem pieczarkowy z małym dodatkiem sera camembert. Ta propozycja również będzie mięsna, z tego względu, że chciałam, aby dwie propozycje w tym filmie były mięsne, natomiast aby dwie pozostałe były wegetariańskie, tak aby każdy znalazł coś dla siebie. Zaczynam od pokrojenia cebuli, marchewki, pora, a także ziemniaków, a czosnek przeciskam przez praskę. Pieczarki kroję w plasterki. Filet z piersi kurczaka kroję w kostkę, a następnie przyprawiam solą, pieprzem, papryką słodką oraz czosnkiem granulowanym. W garnku rozgrzewam oliwę z oliwek, a następnie podsmażam cebulę, pora, a także mięso i podsmażam je mniej więcej 3 minuty. Następnie dodaję czosnek oraz pieczarki i całość podsmażam jeszcze około 2 minuty. Po tym czasie dodaję marchewkę oraz ziemniaki, całość zalewam bulionem warzywnym, przykrywam przykrywką i gotuję do miękkości warzyw, mniej więcej 15-20 minut. Po tym czasie siekam natkę pietruszki i dodaję ją do zupy. Dodaję śmietankę, całość mieszam i zupę blenduję na krem. Gotowy krem przelewam do miski. Ja tutaj dodałam również podsmażone pieczarki, tak do ozdoby, aby to troszeczkę ładniej wyglądało. Dodaję również ser camembert, który jest tutaj tylko małym dodatkiem, no i całość jeszcze posypałam posiekaną natką pietruszki. Tak się prezentuje moja dzisiejsza kolejna propozycja. Może ten kolor nie zachęca, żeby zrobić taki krem, ale wierzcie mi na słowo, że w smaku jest naprawdę super, dlatego jeśli lubicie pieczarki, a szczególnie połączenie pieczarek z camembertem, ja przykładowo uwielbiam, to koniecznie sobie spróbujcie tej propozycji. Moją ostatnią propozycją w dzisiejszym filmie będzie krem z pieczonego batata, a także pieczonych warzyw podany z mozzarellą. I będzie to propozycja wegetariańska. Zaczynam od pokrojenia cebuli, marchewki, papryki oraz batata. Batata, jak widać wcześniej, obrałam. Pokrojone składniki umieszczam w naczyniu żaroodpornym, dodaję również 4 ząbki czosnku, całość polewam oliwą, przyprawiam solą, pieprzem, papryką słodką oraz bazylią i całość mieszam. Warzywa piekę około 25 minut w mniej więcej 210 stopniach, grzanie góra-dół z termoobiegiem, ale pamiętajcie, że najlepiej jest to sprawdzać, bo każdy piekarnik jest inny. W międzyczasie, gdy warzywa są w piekarniku, kroję mozzarellę w kostkę. Jak możecie zobaczyć, warzywa są już upieczone, także umieszczam je w blenderze, następnie dolewam bulion warzywny i całość blenduję na krem.
Gotowy krem przelewam do miseczki, dodaję pokrojoną wcześniej mozzarellę i całość sypię posiekaną natką pietruszki. Tak się prezentuje moja dzisiejsza ostatnia propozycja. Ten krem wychodzi taki dosyć słodki ze względu na batata, a także marchewkę, także jeśli lubicie takie propozycje, to koniecznie sobie jej spróbujcie. I to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, która propozycja spodobała Wam się najbardziej. No i będzie mi bardzo miłe, jeśli zostawicie po sobie subskrypcję oraz łapkę w górę pod filmem. Bo tak jak wcześniej wspominałam, dzięki temu mój kanał może docierać do nowych osób i tym samym się rozwijać. Do usłyszenia w kolejnym filmie.